Siemaneczko, z tej strony Aniu, witam Cię serdecznie na kanale. Dziś szybki odcinek o Kumie, mamy już jego oficjalne umiejętności. Cyfry z tego traileru różnią się naprawdę dużo, no ale musiały się różnić, bo 400% ataku, które nam tam pokazali, no to powodzenia bym życzył wszystkim innym legionom. W każdym razie, zanim przejdziemy do umiejętności, przypominam o pozostawieniu łapki w górę oraz subskrypcji, jeśli jeszcze tego nie robisz. Dziękuję wszystkim wspierającym. No i zerknijmy, co ten Kuma tutaj kryje. Umiejętność pierwsza, radość walki. Legion Kumy wysysa, więc zerknijmy sobie, co to jest wysysanie i na czym polega. Zmniejsza HP celu, jednocześnie zwiększając HP swojego legionu. Legion może zyskać premię do HP w wysokości nawet do 50% poprzez wysysanie wybranego legionu i do 100% poprzez wysysanie innych legionów w pobliżu celu. HP wybranego legionu, czyli naszego celu, może spaść o nawet 50%, minus 50% HP, no a HP reszty legionów w pobliżu tego celu może spaść maksymalnie do minus 30% HP. No i nasz Kuma łącznie może zyskać plus 150% HP z tej umiejętności, także więc to są naprawdę duże cyfry, nie ma co się oszukiwać. Osobiście myślę, że może być mu ciężko wystakować to do maksimum na open fieldzie. Nawet jak wymaksuje, to już będzie upadał, ale w rally i w garnizonach naprawdę będzie robił robotę, będzie robił mnóstwo roboty. Zresztą zerkniemy sobie w raporty, no i tam wam pokażę, co ta bestia potrafi. Ale do raportów przejdziemy za chwilę. Skoro już wiemy, na czym polega wysysanie, no to wróćmy do umiejętności. Kuma wysysa 20% HP docelowemu legionowi i 10% HP wszystkim wrogim legionom w pobliżu na 10 sekund. Następnie leczy legion tego bohatera, współczynnik uzdrawiania 200. Jeśli miałbym ocenić tę umiejętność, no to naprawdę mocna. 20% wysysania daje nam na jednym wpadaniu w szał 40% różnicy, prawda? Bo jest to taka równoważnia. Komuś zabieramy dla siebie. Więc to nie jest tylko redukcja, ale on wysysa tutaj HP, więc naprawdę mega potężna umiejętność. I to tylko z jednego celu. Pamiętajcie, że może wyssać HP również z pobliskich celów, więc naprawdę uważam, że ta umiejętność jest przepotężna. Mega antytank, mega antykawaleria postać. No i nie ma co się oszukiwać w długich walkach, czyli w takich walkach na garnizonach, w rally. Ta umiejętność myślę, że może dać o sobie znać. Także jeśli miałbym ocenić tę umiejętność, no to z góry dam tutaj 6. Mega bohater pod rally, tak naprawdę. Mega bohater do mega długich walk. Przejdźmy do umiejętności drugiej. Umiejętność druga, Ludojad. Legion co 10 sekund odzyskuje zdrowie, współczynnik uzdrawiania 50 i dodatkowo zostaje uleczony proporcjonalnie do aktualnej premii do HP piechoty. Bazowy współczynnik uzdrawiania 100. Więc bazowo mamy tutaj 150, plus bazowe procenty, nie wiem, z artefaktów, z umiejętności prawdopodobnie również. Nie wiem, czy nawet badania się nie będą tutaj wliczały. Albo wam powiem, zerknijmy sobie, ile potrafi wyleczyć tutaj Kuma z tej umiejętności. Ludojad tutaj mamy, no tak 3-krotnie więcej leczy z tego podstawowego. Więc jak tam mamy 50... 150, to faktycznie jakoś za dużo nie leczy. Więc chyba ten bonus się nie wlicza z tego, co widzę. W każdym razie, jak widzicie, nie są to jakieś zawrotne cyfry, to jest jeszcze z rally, więc no nie napalałbym się na to leczenie jakoś zbytnio mimo wszystko. Zresztą leczenie na piechocie z reguły jest dosyć słabe, więc no ta umiejętność szczerze nie powala. Także tutaj za umiejętność dam 3. Jeszcze nie zna bohatera, już go roastuje. No tak to tutaj wygląda, tak? Przejdźmy do umiejętności 3. Armia Wygnańców. Jednostki piechoty legionu zyskują 15% obrony oraz 15% ataku fizycznego. Procenty są takie zwykłe, normalne. Większość bohaterów ma właśnie legendarnych około 30% statystyk. Te statystyki są twarde, więc naprawdę fajny bonus. Mogę tutaj dać spokojnie 5. Przejdźmy sobie do umiejętności 4. Umiejętność 4, chwalebna śmierć. W terenie legion tego bohatera zyskuje 10% ataku za każdy pobliski legion, który bierze udział w walce.
do maksymalnie plus 100% ataku. Gdy legion tego bohatera pokona wrogi legion, otrzymuje 20% więcej leczenia przez 10 sekund. Także ta umiejętność jest gigantycznie mocna, moim zdaniem. Może nie mamy tutaj 400%, mamy co prawda 100%, ale 100% ataku to i tak są naprawdę duże, ale to duże procenty. Jedyna rzecz, którą musimy zrobić, no to wpaść w 10 legionów przeciwnika. Raczej 10 legionów piechoty przeciwnika rzadko kiedy na nas stanie, chyba że walczymy w jakimś przejściu. Dlatego starałbym się jakoś wbiec w legiony dystansowe. Te legiony dystansowe są z reguły na sobie nastakowane, stoją na sobie, więc łatwo będzie wystakować 100% ataku. No bo jeśli w naszym pobliżu będą tylko 2 legiony piechoty, które nas zatrzymają, no to dostaniemy tylko 20% ataku, co nie jest wielkim buffem. Dlatego musimy walczyć tak, żeby wbiegać w te 10 wrogich legionów, żeby wystakować tutaj ten buff do maksimum. Także umiejętność, jakby miał ją ocenić, naprawdę mega mocna, ale tutaj jest właśnie ale. Musimy wbiegać w wielu przeciwników. Jeśli nie wbiegniemy w wielu przeciwników, no to nie zmaksymalizujemy naszego potencjału. Dokładnie to samo będzie z umiejętnością pierwszą, więc na pewno jest to postać, która lubi być w tłumie. W każdym razie w umiejętnych rękach na Openfieldzie tę umiejętność oceniłbym na nawet 6. Natomiast jeśli ktoś nie będzie wykorzystywał maksymalnego potencjału tej umiejętności, no to wtedy ta umiejętność warta będzie 4, może nawet 3. Dlatego Kumiak dosyć skillowy, jeśli wiecie co mam na myśli, ale przejdźmy do umiejętności kolejnej, czyli do naszego przebudzenia. Czempion gladiatorów. Podczas nadawania wzmocnienia za pomocą umiejętności wrodzonej, legion zyskuje 20% HP na 3 sekundy. Ten efekt można aktywować co 5 sekund. Przebudzenie naprawdę fajne, przebudzenie tutaj ma fajne. Podejrzewam, że buffem będzie na pewno zyskany atak z wbiegnięcia w kogoś, więc bo podczas wbiegania we wrogi legion zyskujemy buff w postaci ataku, więc powinno to triggerować nasze przebudzenie. Co 3 sekundy na 5 sekund jest to naprawdę fajny wynik, więc za przebudzenie również dam tutaj 5. Także Kuma w tym naszym szybkim podsumowaniu ma 24 na 25 punktów, jest to 96%, co daje nam ocenę, którą jest 5. Także generalnie postać naprawdę fajna, tylko trzeba wbiegać w przeciwników. W przeciwnym razie nie wykorzystujemy potencjału 4 i potencjału wpadania w szał, no i wtedy ta postać może troszkę odbiegać od reszty. No bo wtedy te procenty nie są jakieś wybitne. W każdym razie jak wam się uda wbiec w te 10 legionów, no to powinny być tutaj naprawdę fajne raporty. Jeśli chodzi o drzewko wsparcia, no to raczej bym w nie nie szedł, chociaż nie jest takie złe. Mamy tutaj nawet 5% HP, mamy tutaj minus 4% obrażeń od normalnych ataków, czyli naszych głównych obrażeń, jakie dostajemy jako legion piechoty. No i mamy tutaj trochę szału. Także jeśli ktoś chce skręcić w drzewko wsparcia, no to zatrzymałbym się na tym tutaj talencie. Także jeśli chodzi o drzewko talentów dla Kumy, to widziałbym coś takiego. Myślę, że ten talent jest fajny dla Kumy, szczególnie, że może mieć tam nawet plus 100% ataku, więc każdy dodatkowy kontratak naprawdę powinien przynosić nam troszkę zasług. Oczywiście zwiększamy obrażenia od kontrataku o kolejne 4%. Tutaj mamy jeszcze 1%. Tutaj tak naprawdę możecie sobie wziąć co chcecie, chociaż ja preferuję dla legionów piechoty wzięcie redukcji obrażeń o nawet 3% na Openfieldzie, więc raczej to bym wam polecił. Tutaj oczywiście możecie jak chcecie wziąć obronę, ale myślę, że ten marsz powinien być szybki, żeby zwiększać szanse na wbiegnięcie we wrogie legiony. Podobna sytuacja jest również tutaj. Normalnych ataków aż tak bardzo nie potrzebujemy, chociaż wiem, że bardzo dużo osób wybiera ten talent, dlatego go również tutaj wam dałem. Ale tak naprawdę ja jestem mega fanem tego talentu. Z reguły zawsze go wybieram dla siebie. Jednak wiecie, talent dla siebie, a takie drzewko talentów generyczne, które ma być dla osób, które za bardzo nie znają się na drzewkach, no to jednak coś innego, więc tutaj wam daję takie ogólne drzewka, które powinny sobie dobrze radzić. Oczywiście każdy może sobie pozmieniać talenty dla siebie, jednak myślę, że to drzewko talentów będzie naprawdę niezłe.
raczej w drzewko PvP tak czy siak bym nie szedł. Szczególnie, że jest naprawdę mnóstwo piechoty, mnóstwo kawalerii, więc obrona flanek naprawdę potrafi nam uratować nieraz raport. Szczególnie gdy walczymy przeciwko 5 legionom kawalerii. Także no, tak bym widział to drzewko dla Kumy. Jeśli chodzi o pary dla Kumy, no to oczywiście możecie go grać z Lei Kwanem, ale szczerze mówiąc, sam Kuma w sobie nie ma jakoś tak zbytnio synergii z Lei Kwanem, w tym sensie, że Kuma nie potrzebuje Lei Kwana, takie mam wrażenie, no bo wszystkie te umiejętności, wiecie, jakoś tam działają w miarę dobrze. Może Kuma potrzebowałby jedynie Lei Kwana do tego leczenia, żeby zwiększyć sobie HP, żeby mieć trochę więcej leczenia, więc za dużo póki co synergii tutaj nie widzę między nimi. Może jeszcze Lei Kwan może triggerować nam przebudzenie za pomocą 4. umiejętności, no bo ma tam 15% szansy na buff, który będzie nam triggerował przebudzenie. Jednak poza tym tak naprawdę Kuma moim zdaniem nie potrzebuje Lei Kwana. Natomiast Lei Kwan będzie potrzebował Kumy z tego względu, że jego obrażenia od wpadania w szał będą się również skalowały z dodatkowym HP, które jak dobrze wiemy Kuma potrafi nam dać aż nawet plus 150% dodatkowego HP. Także no, Lei Kwan potrzebuje Kumy, Kuma Lei Kwana nie potrzebuje. Tak jest moje zdanie na ten temat. Także z kim grać Kumę, jeśli nie mamy Lei Kwana i go nie chcemy robić, gdyż jest to bohater do rally. Myślę, że Kuma sobie poradzi tak naprawdę z większością fajnych bohaterów do piechoty. Możecie grać Kumę oczywiście ze Skogul. Myślę, że Kuma plus Skogul może być naprawdę mega fajnym połączeniem, z tego względu, że Skogul, tutaj mamy właśnie ten talent. Co sekundę zyskujemy buff w postaci ataku, więc Kuma będzie triggerował swoje przebudzenie jeszcze częściej niż tak naprawdę z Lei Kwanem. Poza tym Skogul potrafi nam zapewnić 2 kontrataki na sekundę, dzięki czemu będziemy zadawali jeszcze większe obrażenia, gdy będziemy mieli to dodatkowe 100% ataku. Będziemy również tanki, no bo jak będziemy mieli plus 150% HP, no to powinniśmy być jeszcze tanki. Skogul jeszcze nam zapewnia chyba jakieś tam procenty HP, z tego co kojarzę. Tak, tutaj mamy 10% HP, no i 15% z wpadania w szał, więc naprawdę myślę, że Skogul Kuma może być naprawdę fajną parą, jeśli nie chcecie mieć Lei Kwana. Poza tym możecie go dać do większości bohaterów od piechoty, myślę, że można go dać nawet do Goresza, też powinno to jakoś działać, chociaż Goresz raczej wymaga Skogul, na Skogul nie wymaga nikogo, więc osobiście myślę, że Kuma plus Skogul naprawdę fajnie mogą się prezentować, więc jest to nawet takie rozwiązanie dla bardziej free-to-play graczy, no bo Kuma jest z koła, Skogul również, więc każdy może sobie zrobić taką parę. Oczywiście można go dać do Mogro, można go dać do Danfela, także jeśli chodzi o pary, no to wiadomo, Kuma Lei Kwan, ale myślę, że Kuma Skogul mogą działać również naprawdę dobrze. Poza tym Skogul biega bardzo szybko, więc bardzo szybko możemy wbiec we wrogie legiony, żeby zyskać dodatkowe procenty ataku. Tutaj natomiast przejdźmy do artefaktów. Jeśli chodzi o artefakty, no to ten artefakt wydaje się naprawdę potężny. Gdy będziemy zyskiwali HP poprzez umiejętność bohatera, wtedy będziemy zyskiwali atak oraz obronę na 10 sekund, maksymalnie 5 staków. Podejrzewam, że tutaj może być 5% razy 5 staków, więc 25%. Miejcie to z tyłu głowy, że nie znam tutaj maksymalnych procentów, to jest tylko taki strzał, że to może być 5%. Raczej więcej by nie było, no bo 25% ataku i obrony z samego artefaktu to i tak jest naprawdę bardzo dużo, więc tutaj miejcie to z tyłu głowy, że tego nie wiem. W każdym razie po aktywacji tego artefaktu przez kolejne 15 sekund nasz legion zyska 30% HP i będzie zadawał obrażenia 3 wrogim legionom co 3 sekundy. 15 sekund podzielić na 3 sekundy to będzie 5 razy, więc 5-krotnie zadamy 400 na pierwszym poziomie damage faktora. 800 razy 3 minus 30% daje nam to 1680 na jeden tick.
razy 5 tików, będziemy mieli obrażenia o wysokości 8400 damage faktora. Więc obrażenia są spoko. Poza tym będziemy jeszcze slowowali wrogie legiony. Także osobiście myślę, że ten artefakt jest mega fajny. Poza tym ten artefakt przyda się nam do garnizonów czy do chociażby rally. Więc naprawdę warto w niego zainwestować, jeśli chcecie gdzieś tam być kapitanem. No i żeby nie było, że te dodatkowe efekty nie działają w garnizonach czy w rally, no to oczywiście, że działają. Widzicie tutaj, że Mogro zyskuje 20% Hero Skill Damage'a właśnie na garnizonie, jak widzicie. Poza tym jeszcze taką ciekawostkę wam tutaj dam. Nowa para potrafi zabrać nam minus 50% HP. No i sama może mieć w takim rally plus 100% HP. Naprawdę robi to robotę, uwierzcie mi. Kuma będzie wymagany do rally i do garnizonów, to już wam mówię teraz. Top 2 artefaktem dla Kumy myślę, że byłby oczywiście Torque, który jest artefaktem, powiedziałbym, uniwersalnym i działa na każdym legionie piechoty. Więc każdy legion piechoty zadaje obrażenia z kontrataku, więc nawet zwiększenie tych obrażeń o plus 20%, no to musi być oczywiście dobry wybór. A jeśli nie macie Torka ani Serpent's Edge'a, no to co? No to grajcie co tam macie, tak? Nawet Kiełaszkari może wam pomóc w takim momencie. W każdym razie ten nowy artefakt powinien być mocny również jak Kuma. Jeśli chodzi o pupila dla Kumy, no to oczywiście Tur będzie niezły, gdyż również skaluje się z naszym HP, ale nasz stary, dobry, jadowity jaszczur również sobie poradzi w takim legionie. Właśnie dlatego mówię wam, żebyście robili sobie jadowitego jaszczura, z tego względu, że nieważne do jakiego legionu piechoty go wrzucicie, on zawsze będzie swoje robił. W każdym razie w tym odcinku to by było na tyle. Ja będę się tu z wami żegnał, wiecie co robić, trzymajcie się, elo!